Ten program powstał dzięki moim patronom. Dołącz do nas na patronite.pl. Dziś nic już nie rozumiem, o co chodzi w Formule 1. Mówi Charles Leclerc po kwalifikacjach do Grand Prix Węgier. Nie spodziewałem się, że w ten weekend będę drugi za Ferrari. Mówi Oscar Piastri, który chyba trochę się zgapił. Nie tylko on zresztą, bo także kolega z McLarena. Jestem bezużyteczny. Jechałem okropnie. Jest jak jest. Dodaje Lewis Hamilton. Witajcie najmilsi w F1 Vlogu, który zaczynam po raz drugi. Już dobrych 5-6 minut mówiłem wcześniej. Ja wystartowałem obecnie, więc jeszcze raz lecimy z kwalifikacjami do Grand Prix Węgier. Zanim zacznę, polecam serdecznie po pierwsze najnowszy Codrive z Maćkiem Jarmakowem, jeżeli jeszcze nie widzieliście. I oczywiście kciuki do góry i suby to jest coś, co zawsze mi bardzo pomaga dla algorytmu. Jeśli chodzi o kwalifikacje, omówimy dzisiaj na szybko, co się działo na Węgrzech. Jest to dość niespodziewany wynik. Co się wydarzyło? Przede wszystkim duża zmiana warunków. To jest klucz do zrozumienia, dlaczego tak się to ułożyło. McLaren był pewny swego, ale kiedy zmienił się wiatr, i to dość mocno, w Q3 o 180 stopni, to naprawdę przy tej aerodynamice, przy tak dużym docisku, na torze, gdzie jest tak dużo wolnych zakrętów, gdzie ten docisk jest tak potrzebny, to jest po prostu zmiana zasad gry i do tego jeszcze ogromny spadek temperatur, co bardzo pomogło między innymi Mercedesowi pomiędzy początkiem kwalifikacji a końcem kwalifikacji i nagle w tych nowych warunkach większość kierowców absolutnie popełniała błędy, natomiast mistrzem takiej jazdy na limicie, kiedy ten limit jest mało znany i szukanie tych limitów jest Charles Leclerc. Czasami to się kończy na jakiejś tam ścianie, otarciem czy uderzeniem w pierwszym treningu, ale ostatecznie w takich momentach to się właśnie opłaca. Powiedziałem Charles Leclerc, miałem na myśli tak, jego właśnie. Więc w tym momencie, w tym Ferrari, kiedy inni kierowcy jechali ostrożnie, mieli problemy, to Leclerc pokazał swoją magię. Chyba najlepszy kierowca kwalifikacyjny. Natomiast generalnie było bardzo, bardzo blisko w czołówce, o czym już za chwilę. Druga rzecz, która jest ważna i charakterystyczna, mamy bardzo duże odwrócenie sił w pewnym sensie. Znaczy, na czele wciąż jest McLaren i blisko Ferrari, jak na Spa, natomiast takie zespoły jak Aston Martin, absolutny skok z dna tabeli praktycznie do czołówki, patrząc na czasy to dość ścisłej, przynajmniej jeśli chodzi o rytm kwalifikacyjny, a z kolei Williams w zasadzie jest nigdzie w tych kwalifikacjach, tak więc to jest też taka kwestia, to totalnie skrajna zmiana rodzaju toru ze Spa na bardzo wolny, taki go-kartowy tor Hungaroring. Jeśli chodzi o wyniki, Charles Leclerc ledwie 26 tysięcznych sekundy przed Piastrim i 41 tysięcznych przed Norrisem. Wydawało się, że to będzie walka między kierowcami McLarena, ale wtedy jak Filip Skonopi wyskakuje Leclerc, ale zwróćcie uwagę, George Russell ledwie 53 tysięczne sekundy straty także do Leclerca. On też mógł przeskoczyć McLarena, dlatego był dość mocno rozczarowany. Fernando Alonso 0,05 sekundy, przepraszam, tak, 0,05 sekundy zatem za George'em Russellem i tuż za nim też setne sekundy Lance Stroll. Jak ciekawe były te kwalifikacje, dopiero potem Bortoleto po raz kolejny w Q3 naprawdę zrobił mega robotę, podczas gdy Hülkenberg po raz kolejny z Q3 z Q1 wypada. Max Verstappen dopiero 8, 9, 10 Liam Lawson i Isaac Hadjar, oni akurat stracili mocno na tej zmianie warunków plus na tym małym doświadczeniu. Niespodzianki, może nie tak wielkie, odpłynięcie Hamiltona po tym, co się działo w Belgii, przestaje być to niespodzianką. Hamilton bardzo, bardzo krytyczny wobec siebie. Znowu problemy Antonellego, ale tym razem wynikają z czegoś innego. Mercedes ma do niego zawsze fajne wymówki, tym razem coś innego się wydarzyło, tak czy inaczej, jak nie urok, to przemarsz wojsk, znów nie wchodzi do Q3, znów zawodzi, podczas gdy jego kolega z ekipy jest bardzo blisko pole position. 16 Tsunoda, po raz kolejny, odpadnięcie czy to w Q3, czy to w Q1, czy to w Q2, tym razem w Q1, aczkolwiek tu trzeba przyznać zupełnie lojalnie i szczerze, że akurat jeśli chodzi o Tsunodę, to spisał się dobrze w tych kwalifikacjach, ale po prostu miał pecha. No i co? Lecimy, nie będziemy zasypiać gruszek w popiele, lecimy sobie od końca kto, co i jak. Z 20 pola odpada Aleksander Albon, podczas gdy Sainz wszedł z 8 pozycji do Q2, ale już w tym Q2 odpadł. Mówi, nie wkalkulowaliśmy, że się ochłodziło i jechałem o wiele za wolno na kółku wyjazdowym. Wjechałem w pierwszy zakręt i opony były za zimne. Takie rzeczy się zdarzają. 19 Hülkenberg znów pokonany przez Bortoleto, który wszedł do Q2 z 6 czasem, a potem był 7 w tym Q2. Mówi tak, nie jestem pewny, co nie wyszło przez cały weekend. Dobrze czułem się w bolidzie, nagle straciłem pewność siebie i nie pomógł korek w drugim sektorze. To bolesne. Bolesne, ale słuchajcie, swoje osiągnięcie w karierze największe Opus Magnum już osiągnął. Stanął na podium, to nie na raz i dalej już po prostu można wrócić do starego. 18 dopiero Esteban Ocon, mówi, że oczekiwał znacznie więcej. 17 Pierre Gasly mówił, że bolid nie chciał robić tego, co on chce. No i 16 Yuki Tsunoda, można by powiedzieć znowu, prawda, który to już czas. Ale jednak
były okoliczności łagodzące. Po pierwsze, w Q1 stracił tylko 0,16 sekundy straty do Verstappena, który wszedł do Q2 z 11 pozycji. Tak więc to było bardzo, bardzo blisko, no i paradoksalnie zrobił dobrą robotę, a nadal nie wszedł do kolejnej sesji. I do tego mówi jeszcze, w ten weekend cały team ma problemy, jesteśmy po prostu wolni. Poza tym przygotowania w trzecim treningu źle poszły. On tam miał skargi do zespołu za procedury i że coś tam źle, w złym momencie nie zrobił okrążenia na miękkich oponach szybkiego. To było pod naszą kontrolą i to przegapiliśmy. Nie powinno tak się dziać. Dużo się ślizgamy, nie mamy zwyczajowej przyczepności, zapewne coś kompletnie przegapiliśmy. Jeśli chodzi o Q2, zaczął padać deszcz, ale lekko i żaden kierowca nie założył opon, nawet Interów, tylko wszyscy na sliku sobie jechali dalej i poprawiali czasy. Były znowu niezłe jaja na wyjeździe na fastlane, na pitlane. Tym razem kogo? Sainza nie chcieli wpuścić na fastlane, mimo tego, że już kołem nawet przejechał za linię i był tam podprowadzony przez mechanika. To wiecie, mieliśmy ten precedens ze Spa, kiedy Stroll urwał przednie skrzydło Nickowi Hülkenbergowi. Kierowcy podjeżdżali tak bardzo blisko, czasem jak są korki, są mało życzliwi kierowcy, albo ktoś chce się walić w ruchu, znowu nawiązuje do ruchu ulicznego, chce się walić totalnie na hama, to kierowcy jadą bardzo blisko siebie, że sorry, ale no jak szukasz frajera, to nie tu. Odpadają. Z 15 pozycji Kimi Antonelli, podczas gdy Russell wszedł z 4 pozycji, był szybszy o prawie 1,2 sekundy w tej sesji i był też 4 ostatecznie w kwalifikacjach. Antonelli miał m.in. anulowany czas za limitatoru, no i teraz kierowca, który jest od jakiegoś czasu pod jakby pręgierzem krytyki, nie chwaląc się, ale znowu my zaczęliśmy, nie w sensie, że wpłynęliśmy na innych, ale dość wcześnie się zorientowaliśmy jednak wcześniej niż opinia publiczna, którą Toto Wolff mocno steruje jednak poprzez Brytyjczyków, że no sorry, ale Antonelli nie dowozi, no i tutaj Mercedes brał wszystko na siebie, że to nie Kimi, to osiągi bolidu się pogorszyły, nawet Russell tak to tłumaczył, no ale chyba pogorszyły się wszystkim, a jednak Russell jest ciągle o wiele wyżej od Antonellego i ja rozumiem, że jest o wiele bardziej doświadczony, no ale Antonelli ma być nowym Verstappenem, tak? To powinien być o wiele bliżej Russella, nawet kiedy jest trudny bolid i są trudne okoliczności. Wydaje mi się nawet, że to jest bezwzględne, a jest po prostu bardzo, bardzo daleko. No i George jakby robi robotę, czasami idzie mu gorzej, ale cały czas po prostu wyciąga te czasy. A Antonelli, który przejechał 9000 km bolidem, szykując Formułę 1, szykując się do tego sezonu i jeździł naprawdę tłuk wszelkie kategorie, tyle ile się dało w kategoriach juniorskich. No może ma 18 lat tylko, ale jest bardzo dobrze przygotowany, więc jakby ta strata, ta kolejna wtopa, ona nie ma uzasadnienia innego ponad to, że on sam zawodzi. Mimo że Mercedes bierze to na siebie. Natomiast przed tym weekendem zmienili zawieszenie na starszą specyfikację, no bo Antonelli twierdził, że to był ten problem, że jak wprowadzi nową specyfikację zawieszenia, to po prostu on stracił pewność siebie w samochodzie. Co ciekawe, George Russell też ma tą starszą specyfikację. Natomiast to tym razem nie ten był problem, mówi Antonelli. Nie trzymał tył, kompletnie straciłem przyczepność już w pierwszym zakręcie, miałem wielki poślizg, a potem z okrążenia na okrążenie było coraz gorzej. Irytujące, bo bolid jest lepszy i czułem się naprawdę pewnie. Ale tej pewności jeszcze raz mu tym razem nie brakowało. Colapinto 14. Trzeba zaznaczyć, że pokonał Pierre'a Gasly. Powiedział, że czuje się w bolidzie bardziej komfortowo i to zrobiło wielką różnicę. 13. dopiero Carlos Sainz, który w ten weekend znów krytykował Williamsa za przebieg przygotowań w treningach. To już będzie chyba taka mała tradycja. Mówi: to było nasze maksimum, odwróciliśmy ustawienia po wielu poszukiwaniach w ten weekend, wróciliśmy do bazowego ustawienia bolidu. Dla Williamsa to bardzo trudne tor. Wiedzieliśmy przed przyjazdem to, że tak będzie, ale jednak no, jestem trochę rozczarowany. No i moi mili, 12. Lewis Hamilton. Pisałem na Twitterze, ale też na Discordzie, na naszej grupie, bo sobie na bieżąco na Discordzie gadamy. Mamy grupę dla moich patronów. Zapraszam serdecznie, bo jak jesteście patronami i nie korzystacie, to korzystajcie, bo jest naprawdę fajnie i bez znieczulenia. No i tak zwróciłem uwagę, że to trochę tak jak Lem w Solaris stworzył całą dziedzinę nauki, solarystykę, tak? Świetna książka swoją drogą. Tak jakby zebrać wszystkie wytłumaczenia, dlaczego najlepszy kierowca w historii Formuły 1 cały czas ma problemy, prawie cały czas i dostaje wciry cały czas od no zdecydowanie mniej utytułowanego kierowcy w takim samym Ferrari, to już naprawdę można by było stworzyć oddzielną dziedzinę nauki. Już chyba w każdym kierunku to poszło. Ja rozumiem ten temat moimi podczas przerwy wakacyjnej, bo mam tutaj całe już zrobione notatki. Natomiast tak czy inaczej, podobnie jak było w Belgii, tak w kwalifikacjach, jeszcze raz w wyścigu moim zdaniem
okoliczności pomogły, no nieważne, no to cały czas jest tutaj jakaś totalna kicha. Dziękuję bardzo, Jacku, za twojego donate'a tradycyjnego. Moimi Hamilton odpadł z 12 pozycji, Leclerc wszedł z 6 pozycji, choć szybszy o 24 sekundy, więc też było bardzo ciasno, ale popełnił błąd w 4. zakręcie na tym okrążeniu Leclerc i tak przeszedł, i tak był szybszy. Natomiast potem Leclerc zdobył pole position, co Hamilton zresztą odnotował. Hamilton miał już w ogóle problem z wyjściem z Q1, zużył 2 komplety nowych opon, żeby wyjść z Q1, przez co Q2 pierwszy przejazd robił na oponach używanych i to też pewnie mu nie pomogło ostatecznie przy tych wszystkich zmiennych warunkach. I Lewis, bardzo, bardzo przybity, przyszedł przed kamerę i powiedział: jestem bezużyteczny, to te wypowiedzi krążą już po całym internecie, jechałem okropnie, jest jak jest. Mówi, zespół nie ma problemu, widzicie, że drugi samochód jest na pole position, więc prawdopodobnie potrzebujemy zmienić kierowcę. Całkiem niewykluczone. No 11. Oliver Berman. Jeszcze o tym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać, bo znowu to jest zabawne, jak zwracałem uwagę i to wiecie, no ja mówię po prostu o rzeczach takie, no macie kawę na ławę. Odpadł w Q1 w Belgii, najpierw sprint kwalifikacje. Odpadł w Q1 sprint do wyścigu. Znaczy kwalifikacje do wyścigu. W wyścigu awansował super, no bo miał mokre ustawienia, jest świetnym kierowcą, na mokrym torze, Ferrari, w którym Leclerc był 3 na mecie, wyprzedził kilku kierowców z tyłu stawki, a potem awansował, bo zjechał wcześniej na pit stop i był 7. Tyle w temacie. I ciągle jakieś uwagi osób, które nagle się coś powie, to jak w stół uderzysz, nożyce się odzywają, po prostu tutaj, jak ja tego nienawidzę. Przecież to są fakty. Ja tego nie wymyśliłem, to widać na ekranie. I teraz faktem jest, że znowu odpada z Q2, po prostu nie radzi sobie. Mamy drugą połowę sezonu, Hamilton nie radzi sobie Ferrari. 11. Oliver Berman nie złożył kółka, bo tor się mocno zmieniał. Kolejny przykład młodego kierowcy, który na tak technicznym, trudnym torze nie do końca był w stanie ogarnąć, że po prostu zmieniły się warunki. No i mamy to Q3, kiedy Russell był naprawdę bardzo, bardzo szybki od początku i być może nawet miał szansę na pole position, kto wie, ale popełnił błąd, jak to przyznał. Do niego przejdziemy. 10. Isaac Hadjar, rozczarowany, bo jego też te zmiany warunków złapała i mówi, na najlepszym okrążeniu po prostu wjechałem w trawę, straciłem tam dużo czasu i było po wszystkim. Przez całą sesję bolid był fajny, a potem w Q3 wiatr się zerwał i nie jechało się fajnie, ale wszyscy mieli tak samo. 9. Liam Lawson, też nie do końca zadowolony, mówi, że te warunki, zmiana warunków im nie sprzyjała. Z 8. pola dopiero Max Verstappen. Red Bull ma w ten weekend bardzo, bardzo duże problemy. Było widać w treningach, jeszcze wczoraj opowiadał o tym, że z gwałtownej nadsterowności w gwałtowną podsterowność padał. Mówi tak: dużo próbowaliśmy, ale nic nie pomagało w wyważaniu bolidu. Ciężko to wyjaśnić. W ten weekend mamy po prostu wiele problemów z samochodem. Brakuje przyczepności i z przodu, i z tyłu. Ciężko to wyważyć. To dla nas trochę zagadka w tym momencie. Myślę, że Tsunoda bardzo fajnie to jednak mimo wszystko określił, mówiąc, że zapewne coś kompletnie przegapiliśmy. Nie pamiętam, czy to przeczytałem, ale okej. 7. Gabriel Bortoleto, znów lepszy od Hülkenberga, ale znów pokonał Lewisa Hamiltona, któremu zresztą posłał piękną wiązankę podczas treningów na poprzednim torze. Mówi, wyjątkowy dzień, jaki się nieczęsto zdarza. Dla mnie to bardzo wyjątkowy weekend, bo był to jeden z najgorszych początków dla mnie, tego jak bolid jechał i tego jak sam jechałem w pierwszym i drugim treningu. Fakt, że tak bardzo zmieniliśmy ustawienia i odzyskałem pewność siebie, jest niezwykle ważny. Gadaliśmy znowu w Codrive'ie z Maćkiem Jermakowem o tym, kto może być takim... Maciek zadał to pytanie, jeśli dobrze pamiętam. Kto może być takim kierowcą, który mógłby być następcą Verstappena, zakładając, że ktoś taki może być. Ja podałem Bortoleto i coraz lepiej to wygląda. 6. moi mili, Lance Stroll w Astonie. Kierowca, który w zmiennych, trudnych warunkach zawsze coś ekstra wyciąga z samochodu, ale w tym samochodzie też coś musiało być. 126 sekundy straty do pole position. To jest tyle, co nic. No i do Alonso, no to kilkanaście tysięcy sekundy. Mówi tak, cały weekend jesteśmy w oknie, bolid naprawdę fajnie się prowadzi, jest fajnie, byle tak dalej. 5. Fernando Alonso. Od pierwszego treningu czuliśmy się szybcy, zupełnie inny tor niż Spa. W zeszłym tygodniu byliśmy w ostatnim rzędzie, a teraz mamy 5. i 6. pole startowe. Musimy zrozumieć, skąd ta wielka zmiana. Dlaczego nasz samochód jest tu tak szybki. Raz na wozie, raz na wozie, jak to mawiają. 4. George Russell, rozczarowany. Gdy jesteś 4. i tracisz 0,5 sekundy do pole position, zawsze zastanawiasz się, co by było gdyby. A ja popełniłem drobny błąd. Generalnie pojechałem o 0,1 sekundy wolniej niż moje najlepsze okrążenie, ale większość kierowców jechała o 3,4 sekundy wolniej niż poprzednio, więc o to nie będę się zadręczał. Pod koniec Q3
tor miał 37 stopni, a 20 minut przed rozpoczęciem kwalifikacji 55 stopni. Zwróćcie uwagę, jak mocno spadła temperatura. To miało ogromny wpływ na naszą prędkość. Mercedes, wiadomo, im zimniej, tym lepiej. No i trzeci Lando Norris. Obaj kierowcy McLarena wyraźnie zbici z tropu i zaskoczeni. Charles wykonał dobrą robotę na ostatnim okrążeniu. Zapewne w tych zmiennych warunkach zaryzykował więcej niż my, co zemściło się na nas bardziej niż sądziliśmy. Oczekuję, że w wyścigu będziemy odrobinę szybsi od niego. Piastri drugi. Nie poprawił drugiego okrążenia. Nie spodziewałem się, że w ten weekend będę drugi za Ferrari. Spodziewał się, że będzie raczej pierwszy, a jeżeli drugi, to za Norrisem. Wiem, że zwalanie spraw na wiatr zawsze brzmi żałośnie, ale w trakcie kwalifikacji bardzo się zmienił ten wiatr. Od Q1 do Q3 o 180 stopni, co sprawiło, że wiele zakrętów dawało zupełnie inne odczucia. Byłem zaskoczony, że nie dało się pojechać szybciej. Jutro czeka nas fajny wyścig. I numer 1, Charles Leclerc, który mówi: dziś nic już nie rozumiem, o co chodzi w Formule 1. Był totalnie zaskoczony. Całe kwalifikacje były ekstremalnie trudne i nie jest to przesada. I to mu pomogło. Ciężko było przejść do Q2 i potem do Q3. W Q3 zmieniły się warunki i wszystko zrobiło się jeszcze znacznie trudniejsze. Wiedziałem, że potrzebuję czystego okrążenia, aby zdobyć trzecie pole startowe, a ostatecznie jest to pole position. Tego definitywnie się nie spodziewałem. No, chyba nikt się nie spodziewał. Brak mi słów. To jedno z moich najlepszych pole position, bo zupełnie go nie oczekiwałem. Jutro kluczem będzie start. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby utrzymać to pierwsze miejsce, a jeśli się to uda, bardzo ułatwi nam to wyścig. No właśnie, to jest ta kwestia. Pole position to na Hungaroringu bardzo, bardzo dużo, więc tam widziałem jakąś opinię w telewizorze, że najważniejsze, żeby być w pierwszym rzędzie, a potem nie. Najważniejsze jest, żeby być na pole position, absolutnie. Jest to kluczowa pozycja, to pokazują statystyki, to pokazuje Hungaroring, więc obronić pozycję na starcie, bardzo ważne, nie strzelić startu i wejść w pierwszy zakręt i potem po prostu, jeżeli McLaren nie będzie miał bardzo dużej przewagi prędkości, na przykład na zużytych oponach, tam pod koniec stintu jakiegoś i nie otworzy się na ataki, a na Hungaroringu da się wyprzedzać, jest to bardzo trudne, ale da się, no to wówczas trzeba tylko w dobrym momencie pit-stop strzelić i Charles Leclerc może wygrać ten wyścig, czego naprawdę potrzebuje i on, i Ferrari, i wydaje mi się cała Formuła 1 przed wakacjami, taki inny wynik, tak? Nie zwycięstwo nie McLarena przed wakacjami byłoby chyba bardzo, bardzo dobre. Moi mili, jutro widzimy się w F1 vlogu pełnym, będą pytania od Was, oczywiście będzie przejście przez cały weekend i przez co ciekawsze wydarzenia w ogóle generalnie wokół kierowców, więc polecam serdecznie. Póki co zapraszam także na Co-Drive z Maćkiem Jermakowem, jeżeli jeszcze nie widzieliście. I jeszcze jedna rzecz, mam jeszcze kilka miejsc na wyjazd na Grand Prix Kataru, o czym jutro opowiem trochę więcej. Mega dobry, ciekawy weekend wyścigowy, bardzo fajne miejsce, bardzo polecam, no jako że byłem na wszystkich wyścigach, na jakich jeździ Formuła 1 teraz, na wszystkich torach, znam je wszystkie, to mogę Wam powiedzieć z czystym sercem powiedzieć, że jeśli chodzi o zysk, wartość wydanych pieniędzy do tego, co zyskacie, zarówno jeśli chodzi o przeżycia na miejscu w Katarze ogólnie, jak i o ten konkretny wyścig i poruszanie się po torze, no to jest to jeden z absolutnie najlepszych wyścigów, jakie sobie można wymyślić. Tyle, moi mili, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia jutro.